Cześć! W tej lekcji opowiem, w jaki sposób wyznaczać przestrzeń roboczą robota Astorino. Oprogramowanie Astorino pozwala wyznaczać przestrzeń roboczą w sposób wirtualny. Podajemy dwa punkty, P1 oraz P2, które są skrajnymi końcami prostopadłościanu, w którym robot może się poruszać. Mimo że fizycznie może on dojechać do punktu znajdującego się poza tą przestrzenią, zostanie on zatrzymany poprzez oprogramowanie. Aby ograniczyć przestrzeń roboczą robota Astorino, możemy przejść do zakładki Przestrzeń robocza. Widzimy tutaj rysunek prezentujący ten prostopadłościan. W tym momencie nie możemy zmienić parametrów punktu P1 oraz P2, ponieważ nie mamy do tego uprawnień. Aby te punkty zmienić, musimy przejść do zakładki Ustawienia systemowe i napisać następującą linijkę. Z, podłoga user, spacja 3. Dzięki temu mamy wyższe uprawnienia i możemy zmieniać przestrzeń roboczą. Możemy zmienić to w sposób ręczny, wpisując odpowiednie parametry w kolumny X, Y i Z. Natomiast ja pokażę Wam, że można dojechać robotem ręcznie do punktu, który mnie interesuje i zapamiętać ten punkt w pamięci robota. Na początek dojeżdżam do punktu P1. Teraz w zakładce Przestrzeń robocza klikam Obecna pozycja. Widzimy, że parametry X, Y i Z zostały zmienione. Następnie dojeżdżam do punktu P2. I ponownie zapamiętuję ten punkt. Teraz klikam Zapisz. OK. Widzimy, chociażby jadąc w osi Z, że w pewnym momencie napotykamy na blokadę. Wiemy, że robot byłby w stanie dojechać wyżej, natomiast przestrzeń robocza ogranicza go w tym miejscu. Teraz ręcznie wpiszę parametry przestrzeni roboczej. Ponownie klikam Zapisz. Widzimy, że napotykamy na blokadę. Teraz możemy powrócić do ustawień domyślnych. Ponownie klikamy Zapisz. Testujemy, czy teraz już możemy dowolnie poruszać się w przestrzeni.
Nie obserwujemy żadnej blokady. W zastosowaniach przemysłowych przestrzeń robocza jest używana do zwiększenia bezpieczeństwa. W sytuacji, jeżeli możemy uderzyć w jakiś obiekt, który znajduje się blisko robota, możemy go ograniczyć w sposób właśnie wirtualny. Dziękuję Wam za obejrzenie tej lekcji i zapraszam do kolejnej.